Założę się, że większość osób po prostu dosypuje sól do zmiękczacza i nie robi przy nim nic, dopóki znów na kranach nie pojawią się białe osady. Totalnie mnie to nie dziwi, bo te urządzenia są właściwie w pełni automatyczne. A ja się przyznam, że mój zmiękczacz przepracował aż 8 lat. Po prostu dosypuję do niego sól, czasem przepłukuję filtr. Raz tylko czyściłem inżektor. Dziś pokażę Wam, jak w 5 krokach wykonać spa dla zmiękczacza, aby na rok zapomnieć o jego istnieniu. Ale najpierw opowiem Wam, po co właściwie się to powinno robić. Zostańcie ze mną. Zmiękczanie wody to właściwie proces pasywny. Tu doprowadzona jest woda i przepływa przez głowicę jonowymienną i wraca drugą rurą. W środku głowicy jest żywica jonowymienna. Są takie kulki, które mają grupy sulfonowe o ładunku ujemnym. Żeby zachować obojętność elektrostatyczną, do tych grup przyczepione są dodatnie jony sodu. Gdy woda przepływa przez te kulki, jony wapnia i magnezu, które mają silniejszy ładunek dodatni niż jony sodu, wypierają sód i zajmują jego miejsce. W ten sposób woda przestaje być twarda, czyli jest pozbawiona wapnia i magnezu, ale ma za to więcej sodu. Czy woda będzie bardziej słona? Nie. Słony jest chlorek sodu, ale faktycznie przyswajamy z wodą więcej sodu. Są to jednak na tyle niewielkie ilości, że nie powinny w istotnym stopniu wpłynąć na zdrowie. Ale te jony w końcu się kończą, dlatego żywicę trzeba zregenerować, czyli pozbyć się wapnia i magnezu i przywrócić jony sodu. Dzieje się to w moim wypadku co 5 m3 wody lub co 2 tygodnie. Tak mam ustawione w ustawieniach zmiękczacza. Jest to proces sterowany przez elektronikę głowicy zmiękczacza, która to mierzy. Podczas regeneracji używamy solanki, czyli soli rozpuszczonej w wodzie. Stężenie sodu w solance jest tak wysokie, że jony sodu bombardują żywicę i magnez i wapń odrywają się, będąc zastępowane przez sód. Ostatnim etapem regeneracji jest płukanie szybkie, gdzie resztki soli trafiają do kanalizacji. Głowica przełączy się w tryb bypassu i do domu trafia twarda woda. Dobrze jest robić więc regenerację w nocy, gdy wszyscy śpią i nikt nie używa wody. No, zmiękczacz robi to automatycznie. Gdyby nie było pukania na końcu, poranna kawa smakowałaby jak Bałtyk. Zabierzmy się za nasze 5 punktów. Po pierwsze, skontrolujmy komorę na sól. U mnie akurat sól się rozpuściła i mogę zrobić inspekcję. Warto sprawdzić, jak wygląda woda i jeżeli jest zamulona, to ją oczyścić. Ja używam soli dobrej jakości i widać dno bez problemu. Nie stworzył się też most solny, czyli taka jednolita warstwa soli uniemożliwiająca swobodny ruch soli w wodzie. Gdyby tak było, musiałbym ją rozbić, bo gdy sól nie dotyka wody, nie wytworzy się solanka. Instalacja zmiękczacza powinna mieć filtr wstępny. Zabezpiecza on żywicę oraz inżektor przed drobnymi, a w zasadzie grubszymi zanieczyszczeniami, takimi jak piasek. Nawet jedno ziarenko piasku może zapchać inżektor i uniemożliwić regenerację. U mnie jest to filtr stały, który jest po prostu stalowym sitem. Wystarczy, że odkręcę ten zawór, żeby wypłukać zanieczyszczenia, które się nagromadziły. Za dużo tego pewnie nie będzie, bo używam wody wodociągowej, która została już wstępnie oczyszczona, zanim do mnie trafiła. Ale jest to szczególnie ważne, jeśli korzystacie z własnego ujęcia wody. Raz w roku warto użyć preparatu odkażającego. Usuwa on żelazo sadzające się na żywicy, a także czyści biofilm, dzięki czemu pozbędziemy się bakterii, które zadamawiają się w środku. Wystarczy wlać całą butelkę do kolumny studzienki, a preparat wchłonie się z najbliższą regeneracją.
Nie martwcie się tym, czy nie zatrujecie się tym preparatem. Woda, która tutaj jest, oraz preparat nie poleci do kranu, bo w czasie regeneracji bieżąca woda przepływa przez bypass. Ale do kranu może w tym czasie trafić twarda woda. Ja i tak nie zamierzam korzystać z wody przez najbliższe 2 godziny, więc puszczę regenerację teraz. Ale zanim puszczę regenerację, muszę dosypać sól, bo u mnie się już w zasadzie skończyła. Można bezpiecznie wsypać tak do 3/4 zbiornika. U mnie jest prawie pusto. Nie jestem pewien, czy woda jest wystarczająco słona, więc czekam tak z pół godziny, żeby choć trochę soli zdążyło się rozpuścić. Przez ten czas ustawię sobie przypomnienie w kalendarzu, tak za 3 miesiące, żeby się upewnić, czy nie trzeba dosypać soli. No i zamówię zapas worków, które właśnie służyłem. Ostatnim punktem z listy jest sprawdzenie twardości wody. Potrzebujemy do tego test kropelkowy. Zwróćcie uwagę na datę ważności. Mi się zdarzyło, że stary test dawał wynik fałszywie dodatni. Najpierw przepuśćmy trochę wody, która stała w rurach. Potrzebujemy tylko 5 ml wody i do odmierzania mam taką strzykawkę. Do wody kropla po kropli wlewamy preparat, licząc ile kropel spadło. I po każdej kropli mieszamy. Gdy woda zmieni kolor z czerwonego na zielony, test jest zakończony. A wynikiem jest liczba kropli, które zużyliśmy. I ta liczba kropel odpowiada twardości wody w skali niemieckiej. Do 5 kropel woda jest miękka. Powyżej 20 woda jest bardzo twarda. Ale nie powinno się używać wody, która jest o twardości 0 stopni niemieckich, ponieważ jest ona korozyjna dla rur miedzianych i mosiężnych. Utrudnia też spłukiwanie szamponu, mydła czy płynu do zmywania naczyń. Tak 4 do 6 stopni to jest optimum. Twardość można w razie czego wyregulować na bypassie zmiękczacza. No i to tyle. Mógłbym jeszcze wyczyścić injektor, ale okazało się, że moja woda jest na tyle miękka, że w tej chwili nie ma sensu tego robić. Chyba że bardzo chcecie zobaczyć, jak to zrobić, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie o tym w komentarzu. Zasubskrybujcie ten kanał, żeby tego nie przegapić. To do następnego. A tutaj są propozycje fajnych filmów do oglądnięcia.